W dzisiejszym materiale chciałem Wam przedstawić, czym jest Volume Delta i czym jest Cumulative Volume Delta i jak można go wykorzystywać w tradingu do wyszukiwania momentów zwrotnych w rynku, czyli na przykład odwrócenia trendu spadkowego lub odwrócenia trendu wzrostowego. A teraz zapraszam na intro. Cześć, IT Tech z tej strony. Witam Was serdecznie na moim kanale po dosyć długiej przerwie. Dawno mnie nie było, także powracam z materiałem edukacyjnym na temat skumulowanego wolumenu delta, jak już wspomniałem we wstępie, i ogólnie z czym się, że tak powiem, wiąże delta i jak ją wykorzystywać, jak odczytywać. Ja tutaj nie będę się specjalnie rozpowiadał, wchodził w super szczegóły. Chcę to wytłumaczyć w prosty sposób, tak żeby każdy mógł zrozumieć. Stawiam na prostotę, a nie chcę po prostu tego komplikować. Na początek proszę Was o zostawienie łapki w górę. Wbijcie również komentarz, żeby nakarmić algorytm YouTube'a i żeby materiał trafił do większej liczby osób. No i oczywiście zostawcie również dzwoneczek i suba, żeby pomóc w rozwoju tego kanału. Ok, a teraz przechodzimy już do materiału, więc czym jest ogólnie delta? Więc tak, delta, jak widzicie tutaj na tym ekranie, jest to różnica pomiędzy wolumenem zakupowym minus wolumen sprzedażowy. I tutaj ta linia biała to jest delta. Kumulowany wolumen delta tak naprawdę przedstawia tutaj na przykład z ostatnich 100 świec. Co ciekawego tutaj możemy zobaczyć, że w tym momencie wolumen sprzedażowy się nasilał. Ale w tym momencie mamy na przykład punkt zwrotny i widzicie, że mamy więcej zleceń kupna. Co ciekawe, do tego momentu, a mimo to cena niestety nie idzie w górę. Teraz zobaczcie, jak możemy sobie wyłapywać tutaj momenty zwrotne. Tutaj jest to przedstawione na stronie Coinaliza. Ja Wam zalinkuję link oczywiście do tego artykułu pod spodem. Także wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Zaglądajcie koniecznie w opis i również zajrzyjcie w przypięty komentarz. I teraz zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. W tym momencie mieliśmy dosyć silny wolumen sprzedażowy, bo CVD Delta pokazuje silną sprzedaż. Ale w tym momencie jakby widzicie, że ten wolumen zaczął zawracać i cena minimalnie zaczęła iść w górę. Teraz jak to wykorzystać, to Wam pokażę już na wykresie na żywo oraz pokażę Wam, jakie serwisy płatne i darmowe możecie wykorzystać do tradowania czy do znajdywania takich momentów zwrotnych na rynku. Więc dla mnie pierwszym i podstawowym serwisem jest tutaj serwis Kingfisher. On jest oczywiście serwisem płatnym. Tutaj macie coś takiego jak koło fortuny, możecie sobie zakręcić i możecie wybrać sobie kilka odczytów, również i wykresów darmowych. Wchodzicie sobie tutaj w zakładkę Bazar, wpisujecie sobie BTC AGGR, Search i widzicie, jest on tutaj darmowy, więc klikacie sobie albo 1 rok za darmo, albo 1 miesiąc za darmo. Klikamy sobie Confirm, mamy zakupione, następnie klikamy sobie tutaj i przechodzi nam do tego właśnie wykresu. I zobaczcie, co my tu mamy. Mamy dwie tak naprawdę delty. Tutaj trochę to powiększę, żeby było lepiej to widoczne. Teraz zobaczcie, tutaj mamy pod delta, następnie pod spodem mamy perp delta, czyli to jest na rynku z dźwignią. Tutaj mamy wolumeny na rynku spot, czyli takim zwykłym, gdzie kupujemy coiny. No i oprócz tego jeszcze są likwidacje. Jest tutaj premium index, czyli różnica w cenie pomiędzy aktywem bazowym na giełdzie spot i na giełdzie perp. Co najistotniejsze, to tutaj mamy możliwość, w zasadzie tutaj mamy dodane CVD spot, czyli Cumulative Volume Delta dla rynku spot, to jest biała linia, i Cumulative Volume Delta dla rynku perp. I co nas tutaj interesuje? Przede wszystkim zobaczcie, zwróćcie uwagę na wolumen. Na przykład tutaj mieliśmy zdecydowanie agresywniejsze zakupy, jeżeli chodzi o spot, natomiast perp nie był już tak bardzo agresywny. I tutaj widzicie fajny moment, że zaczęła nam tutaj minimalnie przed wzrostem ceny już ten wolumen wzrastać, więc to jest taki pierwszy moment, że można było to wyłapać. Drugim momentem, jak widzicie tutaj,
dosyć agresywnie zaczął nam się podnosić wolumen znowu na rynku spot. To są właśnie te kluczowe momenty, które możecie wyłapać za pomocą tych CVD Spot i CVD Premium. Tak jak wspomniałem, nie będę specjalnie się nad tym rozwodził. Podobnie sytuacja wygląda tutaj, zobaczcie. Zobaczcie, mamy spadki i nagle odwrócenie z silnym wolumenem CVD. Jeszcze chciałem Wam pokazać taki książkowy przykład, jak rozpoznawać na przykład moment spadków. Zobaczcie, tutaj Wam tweetowałem o tym, że cena sobie delikatnie opada, ale CVD Spot pokazuje tutaj presję sprzedażową. No w zasadzie mieliśmy tutaj na rynku PERP dosyć neutralny wolumen, jeżeli chodzi o zlecenia, natomiast na rynku spot była tutaj bardzo silna presja sprzedażowa. No i teraz zobaczcie za chwilę w kolejnym tweetie, co się stało. Tutaj jest moment, gdzie tutaj jakby tą mapę odczytałem i cena zaczynała tutaj gwałtownie spadać, tam doszliśmy nawet chyba do mniej więcej 63 000. Także tutaj fajnie ten moment można było wychwycić. Oczywiście jak każdy indykator ma również wady, on nie jest idealny, także musicie o tym pamiętać, że to jest tylko pomoc. Ja oczywiście tego używam razem z poziomami likwidacji, czyli jako tak zwany confluence point, czyli punkt jakby odniesienia. Razem w parze z likwidacjami sobie tego używam i sprawdza się to dosyć fajnie. Skuteczność jest dosyć wysoka. Oczywiście czasami się zdarza, że jak zaraz z likwidacjami sobie dam na przykład zlecenie long, to nie zawsze to złapię, bo nie zawsze dojdzie do tego poziomu, a czasami spadniemy niżej, więc tutaj musicie wziąć to pod uwagę. Ok, darmowym serwisem, na którym możecie znaleźć ten wykres kumulowanego wolumenu delta, jest również CoinAlyse.net. Tutaj wchodzimy sobie w CoinAlyse.net łamane na Bitcoin, łamane na Open Interest. Teraz jak dodać te indykatory? Więc wpisujemy sobie tak CVD i dodajemy wszystkie trzy: spot, stablecoin marginet i coin marginet, kontrakty. Ja mam tutaj już zasejwowany jeden layout. Po zalogowaniu i założeniu darmowego konta możecie sobie również to założyć. Możecie sobie to również zapisać. Także zachęcam, bo nie musicie za każdym razem odtwarzać wykresu, a ten po wygaśnięciu sesji po prostu musielibyście odtwarzać od nowa. I co ja mam dodane na wykresie? Tak jak wspomniałem, te trzy indykatory, oprócz tego zagregowany Open Interest, czyli wszystkie otwarte pozycje na Bitcoinie i zagregowany Funding Rate. Teraz jak sobie skonfigurować te poszczególne indykatory? Klikamy sobie w trybik, klikamy sobie w Style i klikamy sobie Cumulative Delta, bo jeżeli tego nie zaznaczycie, to będziecie mieli to w formie takim, czyli Buy and Sell Volume, czyli tak naprawdę będziecie mieli tutaj wolumeny podane w formie delty. A jeżeli chcemy mieć Volume Delta tylko, no to odznaczamy sobie te opcje i zaznaczamy Cumulative Delta. Tak robimy dla wszystkich trzech indykatorów i wtedy mamy osobno dla rynku spot i osobno dla rynku futures. Kolejnym serwisem, który jest dostępny za darmo, to jest aggr.trade. Tutaj polecam Wam tweeta użytkownika Dystopia, Wam za chwilę pokażę. Bardzo fajny profil, pokazuje tutaj Wam on, jak ustawić poszczególne kumulowane wolumeny delta i również same delty. Także jest tutaj to rozpisane tweet po tweetie z serwisu AGGR Trade. Także linkuję Wam to tutaj w opisie pod filmem. Warto zaobserwować ten profil, ponieważ wrzuca naprawdę fajne treści edukacyjne dotyczące właśnie tych wolumenów skumulowanych i nie tylko. Ja Wam pokrótce pokażę, jak to się dodaje na AGGR Trade, więc wybieramy sobie timeframe na przykład 5-minutowy. Jeżeli chcecie dodać te CVD Spot i CVD Perp, klikacie sobie tutaj plusik, przechodzicie w zakładkę Community, wyszukujecie CVD, klikacie sobie CVD Perp, potem Spot, potem zwykły, klikacie Install i plugin się instaluje. Ja polecam Wam przesunąć je tak, żeby nie nachodziły na cenę. W tym celu klikacie sobie tutaj 3 kropeczki, Resize
i tutaj sobie można to przesuwać. Ja sobie przesuwam na 70% na dół wykresu i tak samo analogicznie postępujemy ze wszystkimi deltami, czyli tą spot i deltą verb. Naprawdę bardzo fajny serwis i również dostępny za darmo. Tutaj przy okazji chciałem Wam polecić subskrybowanie mojego newslettera, jest absolutnie za darmo na ittech.pl.substack.com. Podajecie swojego maila, newsletter jest darmowy i w każdą niedzielę ten newsletter wędruje na Wasze skrzynki. Wcześniej wysyłam zajawkę, że jest już dostępny dla patronów. Tutaj jest możliwość subskrypcji odpłatnej za $5 na miesiąc, czyli zamiast browarka na mieście na przykład, możecie sobie zasubskrybować. Dzięki temu otrzymujecie wcześniejszy dostęp. Z reguły koło południa, czy między godziną 13 a 14. Nowe wydanie wlatuje już dla płatnych subskrybentów. Oczywiście jest również dostępne potem o godzinie 18 dla wszystkich tych, którzy subskrybują bezpłatnie. Polecam Wam przeczytanie artykułu, który się tutaj znajduje, czyli 5 powodów, dlaczego moim zdaniem to nie koniec hossy. Naprawdę bardzo fajny materiał. Koniecznie zapoznajcie się, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. To Wam również też zalinkuję pod spodem, pod tym filmem. Na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie podziękować wszystkim moim patronom, wszystkim, którzy subskrybują również newsletter płatnie. Dzięki za Wasze wsparcie. Cieszę się, że Wam się podobają moje materiały i zdecydowaliście się wesprzeć moją działalność, a na pewno również motywuje i zachęca do dalszej pracy. Z mojej strony w dzisiejszym filmie to już byłoby wszystko. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie komentarz dla zasięgu. I do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.